Witajcie, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiaj chcę powiedzieć, jak trzeba postępować wobec narcyza. I takim odpowiedzią byłoby, wobec narcyza trzeba zastosować kombinację alpejską. O, panie, to coś ciężkiego, dziwnego. Jak to kombinacja alpejska? To zwykle jest coś trudnego, karkołomnego, coś co wymaga wysiłku. Tak, to zwykle jest coś takiego i tak samo jak narcyz nie jest zwykłym człowiekiem, tak i niestety wobec niego trzeba się zachowywać nie jako zwykłego, nie jako wobec zwykłego człowieka. Jakie są cechy narcyza? Zacznijmy, że tak. Narcyz jest atrakcyjny, ma atrakcyjność, ma pewność siebie, brak lęku. Wygląda tak jak tarcza, jakby był taranem takim. Zresztą jest wybierany często, dajmy na to, gdzieś w firmach na bycie takim taranem, a jak na negocjacje, no to ten, prawda, atrakcyjny, pewny siebie i bez lęku pójdzie. Żeby tarczą był też i dla nas. I często jest tak, że no niestety kobiety wybierają sobie takiego gościa za męża, myśląc sobie, że on będzie dla nich również właśnie opieką, ochroną. Pod pewnymi względami może być, ale jeżeli się będzie kobieta stawiać, to zaraz będzie przeciwko niej. Narcyz nie ma czegoś takiego jak lojalność. Także ta tarcza możemy się od tej tarczy też mocno odbić i dostać po głowie dzidą narcystyczną. Także to sugeruje, postawa i wizerunek narcyza sugeruje solidne podstawy. Daje takie wrażenie, że narcyz ma solidne podstawy życia. Sugeruje to też moralność, że jeżeli ktoś jest tak upewniony w swojej postawie, no to musi być moralny, tak? No nie musi być. Pod pewnymi momentami nie jest zupełnie moralny i zaraz powiem dlaczego. I jest jeszcze taka sugestia, że wie co robi. No niestety nie. Niestety nie i to też jest właśnie to, że to nie zawsze on wybiera to, co robi. Także cechy narcyza także obejmują arogancję i bezwzględność. I potrzebę specjalnego traktowania obejmują. Także to, wiecie, to jest takie na dwoje babka wróżyła i tam jest wiele wściekłości, gniewu. Znani mi narcyzi często po prostu aż kipią. Piekło jest w nich, po prostu kipi siarka i smoła i diabli podkładają węgiel jeszcze. Ale na zewnątrz jest pięknie, super, świetnie, super, no. Także osoby będące z narcyzem w związku bardzo często muszą bardzo uważać, żeby nie uruchomić tego trybu piekła na ziemi, bo może być to piekło w domu. I wystarczy kilka niebacznych słów, wystarczy kilka prób zawalczenia o siebie, powiedzenia narcyzowi, że coś nie tak zrobił i zaczyna się bardzo kiepski czas. Tak samo narcyz wobec siebie nie jest w stanie tego opanować. On jest bezsilny, także ma też nałogi, na przykład na alkoholizm. Może alkohol będzie tym środkiem, który będzie mu łagodził tą bolesność, tą ranę. Bo narcyz jest też mocno poraniony tam w środku. Ale nie o tym dzisiaj chciałem. Na innych wideo tam jest napisane, opowiedziane jak to jest. I teraz, jaki obraz sytuacji daje nam psychologia? Psychologia jednolity. Jest to nabyte zaburzenie funkcjonowania, czasami jest to wrodzone, jest to opisowo traktowanie.
Natomiast zalecenia są niespójne, bo raz należy tak traktować, być życzliwy, nieoceniający, a drugi raz trzeba być bardzo bezwzględny, bardzo mocno swoich granic bronić, tak jak przed szkodnikiem, przed złodziejem, przed jakimś bandytą. No to co? Mamy do czynienia z kimś życzliwym czy z bandytą? O co chodzi? Ogromna niejednolitość zaleceń, która się nie dopina z jednolitością opisu przez psychologię. Dlaczego? Dlatego, że psychologia i psychiatria uważają człowieka za jednolitego, a jeżeli ktokolwiek, jakikolwiek sposób jest w ogóle podejrzewany o dwulicowość, że tak powiem, psychiczną, od razu się to podciąga pod jakieś wielokrotną osobowość czy coś takiego. No niestety psychologia tutaj bardzo robi tyły, no ale trudno. Obraz opisywany przez ezoterykę jest inny. Jest tutaj wielość części człowieka. Jest osobowość, jest dusza, czasami jest duch. No i tutaj w przypadku osoby narcystycznej jest to też i istota wspierająca z ciemnej strony, albo chociaż wzorce, albo chociaż łącza do takich istot z ciemnej strony. A tutaj sobie dałem jeszcze tak. I co? Dzięki temu już nie mamy takiego rozdarcia w zaleceniach, ponieważ wobec człowieka trzeba być życzliwym takim i serdecznym, jakim się jest wobec człowieka. Natomiast wobec ciemnego bytu, który opętuje w jakiś tam sposób, współpracuje z tym narcyzem, wobec ciemnego bytu trzeba być bezwzględny, trzeba trzymać gardę, trzeba nie dać sobie wkroczyć na terytorium, trzeba być bardzo, bardzo czujnym, tak? I dopiero taki sposób opisu daje jednolitość i nie gubimy się, nie mamy pomieszania pojęć, nie mamy pojęciowego rozdarcia. Dobrze. Także dodatkowo można powiedzieć, że w zwykły sposób nie daje się tego wytrzymać. To znaczy tak, jakbyśmy chcieli z jakimś przyjacielem, jakimś życzliwym człowiekiem postępować. No nie daje się. Dlaczego? Bo tam są ciemne siły i to nie człowiek nas będzie po kościoł chlał baseballem, tylko właśnie tamte wtyczki od ciemnych sił. I ten człowiek często nie będzie widział tego. Nie będzie nawet świadomy. Wręcz ciemne siły będą go bronić przed tym, żeby był świadomy i przytomny, co się dzieje. Zresztą osoby narcystyczne mają ogromnie zawężone postrzeganie. One są chronione przez ciemne siły, żeby nie postrzegać, i w tym momencie ciemni mogą działać i mogą po prostu rozpirzyć całe towarzystwo, po czym narcyz wychodzi, otrzepuje piórka. No i co? Coś się stało? No nic się nie stało, nie? No właśnie, to jest taki przykład takich młodych ludzi na weselu, że po prostu w pewnym momencie już po 12 młodzi chłopcy sobie popili i po prostu jeden zrobił taką rozróbę, że po prostu nie wiadomo było, gdzie uciekać. Po czym następnego dnia, jak się go zaczęli pytać, czy wie, co robił, czy pamięta, to on mówi: ale ja nic nie pamiętam. Dlaczego? Dlatego właśnie, że ciemni tak go bardzo chronili, że go po prostu wycięli mu pamięć, że znieczulili go, dysocjacja nastąpiła, oddzielenie tej osobowości i pamięci od tego, że to ciało razem z tym ciemnym duchem właśnie robiło. Także w wielu przypadkach jest coś takiego i kiedy jest na przykład kłótnia małżeńska, to ten mężczyzna, który jest narcyzem, czy tam kobieta, która jest narcyską, może to nie ona jako człowiek uczestniczyć w tej kłótni wręcz,
Ta osoba narcystyczna może mieć bardzo wąską w ogóle świadomość tego, co się dzieje, a może bardzo szkodzić bliskim osobom. I później co? Będzie się wstydzić, bo nawet nie pamięta, że to ona. Nie będzie czuć, że to ona, że ona się będzie wypierać. No co ty, przecież ja tego nie zrobiłem. Paradoksalnie będzie mieć rację, mówiąc, że to nie ona, nie on. Dlaczego? No bo to ciemni zrobili, a nie ona. I teraz psycholog jakby to zaczął analizować, to mówi, no niespójność, no coś się stało z pamięcią, co ten pan po prostu konfabuluje, nie chce się przyznać i tak dalej. No, psychologia jeszcze ma, że tak powiem, taki redukcjonistyczny punkt widzenia. Dobrze, ale co narcyz może robić? Jakie kłopoty? Co ciemni w narcystycznym człowieku mogą robić? Agresywnie wydzierać uwagę. Będzie taki ktoś przedstawiał się, jaki on to będzie, na przykład córka ma urodziny, a matka będzie w ogóle brylować, będzie za królową chodzić i tutaj wszystkim przerywać, będzie na siebie skupiać uwagę. Takie osoby są zachłanne na pochwały, będą chciały być na wyższym stanowisku, bo budowa wizerunku, będą chciały być związane z jak najwyższymi stopniami jakiejś hierarchii, czy to zawodowej, czy organizacyjnej, urzędowej, kościelnej, cokolwiek. Tak? Żeby pokazać, co to jest. I to nie będzie człowiek, to będzie ten ciemny duch. Bo pamiętajcie, hierarchie zawsze są związane z ciemną stroną, z łukiem zstępującym duchowym. Zawsze tam jest hierarchia i zawsze jest wyższy i niższy. A Jezus mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy. No jak człowiek i Bóg mógłby być jedno, bez żadnej hierarchii? I to jest właśnie strona duchowa, strona Boża, że tam jest jedność ducha, jedność miłości. Także tutaj jest krańcowa różnica. Dobra, następne. Nieliczenie się z uczuciami innych. Mogą ranić. Ciemni w ogóle nie są wrażliwi, nieempatyczni. On tam po prostu coś chlapnie, poniży, obciapie. Może całe zdanie może brzmieć dobrze, ale jedno słowo może tak poniżać, sugerować tak ohydne, być taką ohydną sugestią wobec kogoś. Ktoś się stara, a tamten narcyz mówi, no co? I co? Znowu coś próbowałeś spieprzyć? Tak? No to od razu mówi, że nie docenia. Kto ma być doceniony? No oczywiście narcyz, a nie ten, który się starał. Nie liczcie, że dostaniecie docenienie od narcyza. Dobra, jak natomiast postępować z nim? Jest to jakby człowiek specjalnej troski, jeżeli chcemy z nim być i czy musimy, czy potrzebujemy. Ma być nieoskarżanie. Możemy oceniać tego człowieka u siebie, w samym sobie, bo ocenianie jest naturalne, ale chodzi o to, żeby go nie oskarżać, żeby nie mówić mu oskarżyłem, czy widzę, że tutaj zrobiłeś źle, to ja ci to powiem, tak? Nie, narcyz nie jest wrażliwy i nie przyjmuje żadnych pouczeń. Także proszę, można zapomnieć o próbach zmiany. Nawet jeżeli jakiś narcyz będzie patrzył, że ty mówisz mu o tym, że chciałby się zmienić, no to on będzie z politowaniem na ciebie patrzył, no bo ciemne siły zawsze mu będą mówić, jesteś doskonały taki jaki jesteś bezwzględnie dobry. Nic tam do zmiany. Żadnej pokory tam nie ma. Także potrzebujemy
mieć postawę bez konfrontowania, bez udowadniania mu, bez weryfikowania go, tak? Dodatkowo mamy wsparcie emocjonalne mu dawać, wspierać męża, żonę narcystyczną, rodziców narcystycznych, wspierać emocjonalnie, mówić, o tak, no przeżywasz ciężki dzień, no tak. Czy mamy liczyć na to, że narcyz będziesz nas tak samo wspierać? Nie, bo jest to człowiek specjalnej troski. I musimy liczyć się na to z tym, że nie dostaniemy wsparcia. Przez lata nie dostaniemy. Podziękowań, przeprosin nie dostaniemy. Nie. To on wymaga tego. Także jak z dzieckiem, jak z niemowlęciem. Akceptujemy wszystkie uczucia dziecka, wszystkie, a jednocześnie nie możemy sobie dać wejść na głowę. Ale to tak z życzliwością, jak będzie nam chodził na głowę i tam będzie zarzucał tą nogę na nasze barki, no mówi, weź zdejm tą nogę z mojego barku i nie wchodź mi na głowę, dobrze? Trzeba po prostu się liczyć z tym, że nie mamy do czynienia z normalnym człowiekiem, z dorosłym, dojrzałym człowiekiem, tylko po prostu z niedojrzałym dzieckiem, które może mieć 30, 40, 50 lat, 60 lat. Ciągle będzie to dziecko, dzieciak taki, który będzie, jak to ten na kanale Autentyczny mówi, że to bachor po prostu. Tak, który nie widzi, że robi coś źle i nie chce tego widzieć. Także my musimy tutaj postępować bardzo silnie. Także ta nasza kombinacja alpejska tutaj wymaga bardzo ciężkich rzeczy. To znaczy nie dostaniemy równie dużego wkładu wobec nas, takiego jak my wkładamy w tą osobę, w relację z nią. Nie dostaniemy, możemy sobie zapomnieć. Możemy od razu spakować walizkę, jeżeli chcemy, jeżeli byśmy chcieli równoznacznego traktowania i równych uczuciowego wsparcia. Od razu pakujmy walizkę, to naprawdę nie ma sensu. Także nie jest to równorzędna relacja i nie będzie. Trzeba to pamiętać o tym i nie robić sobie nadziei. Ja przez wiele lat niestety robiłem sobie nadzieję. Dopiero po wielu latach zobaczyłem, z kim ja żyłem, no ale cóż. Dalej. Kolejna sprawa właśnie. Musimy być bardzo twardzi, bardzo mocne granice, o czym już mówiłem. I to jest właśnie ten kłopot, że my widzimy, że tam jest człowiek, że tam jest ktoś życzliwy. I my też życzliwi jesteśmy i też chcemy życzliwość z życzliwością powiązać, miłość z miłością. Ale tam jest też ciemna siła duchowa. I dlatego musimy być bardzo twardzi, bardzo mieć mocne granice. Totalnie. Żeby nie dostać po gnatach własnych. Każdy błąd może skutkować pogryzieniem, cierpieniem, zatruciem. Te pogryzienie i zatrucie to są takie pojęcia ezoteryczne, które wyjaśniam na witrynie Świat Ducha. Można sobie tam przejść i poczytać. Natomiast to już jest jakby takie dokładne są analizy. Można bez tego przeżyć, bez wiedzy o tym, można oczywiście, natomiast znam wielu ludzi, którym te analizy i rozważania, te pojęcia bardzo pomogły, żeby zobaczyć w ogóle z czym mają do czynienia. Czy można liczyć na związek? To trzeba być masochistką albo masochistą, żeby rzeczywiście liczyć. Oczywiście można nie mieć ducha, można nie mieć refleksji i pchać się z takim człowiekiem w związek, ponieważ on jest taki atrakcyjny, taki przebiegły, tak umie zawalczyć o siebie, tak? I później za 3-4 lata kobieta ma małe dzieci i po prostu już nie może, już w ogóle, nie? Nie daje rady, tak?
Także związek, no sami wiecie. Jeszcze jest gorszy punkt, że bycie dzieckiem, dorosłym dzieckiem takich rodziców narcystycznych, no to już jest kaszanka po prostu. To od dziecka taki narcyz to dziecko urabia, tak? Jak się mówi, synek mamusi. No to mamusi zwykle narcystycznej, która sobie go uchowała na partnera, parentyfikacja następuje. Że wręcz wychowanie na pseudo partnera. Matka odrzuca swojego męża, a syna bierze za zastępczego partnera. No to co? Bardzo mocno tego syna może, no, że tak powiem, zniszczyć. Zniszczyć mu życie może. No bo nie, po pierwsze nie da mu uczucia matczynego, bo nie jest zdolna, a drugi raz przyuczy go do bycia mężem siebie. Taki mały mężczyzna, mały mój mężczyzna, no zobaczcie jak on się o mnie stara. Tak? Jaka patologia? No i odwrotnie. Mężczyźni, dorośli narcyzi, mężowie będą mieli córki i taki narcyz może przygruchać sobie córeczkę, że będzie tak blisko niego, taka będzie dumna, że jest taką małą jego pomocnicą. O, wiecie, bo my mamy takie bliskie stosunki tutaj z tatusiem i w ogóle. No to myślicie, że dla takiej kobiety młodej będzie jakiś młody mężczyzna wystarczająco dobry? Można się zastanowić, nie? Także proszę was, natyramy się po pachy i jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście jakikolwiek sposób tam do narcyza wystartować w miarę rozsądnym traktowaniem, to trzeba będzie po prostu robić coś takiego jak na psychoterapii, nauczyć się po prostu umiejętności psychoterapeutycznych i stosować wobec niego na bieżąco. I to naprawdę jest bardzo ciężki kawałek chleba. Bardzo ciężki kawałek chleba, także no mam nadzieję, że jakoś to zebrałem w sumie i że coś z tego skorzystacie. Na razie pozdrawiam. No i zapraszam na witrynę Świat Ducha.